poczekajcie. Nightology. Nie. Ja myślę, że wy wszystkie załamane jesteście tym filmikiem, a ja nie chciałam, żeby to tak wyszło. Cześć wam. Witam was w filmie, mam nadzieję, długo wyczekiwanym. Nagrywam to w Sylwestra, dlatego śpiewam, bo dzisiaj zamierzam wieczorem śpiewać. Wiecie co, właśnie paznokieć mi się połamał. Może bym go tak podpiłowała? A że mam wszystko pod ręką, to sobie od razu podpiłuję. Muszę jeszcze je trochę czymś pomalować. Ale teraz siadam do filmu, więc stwierdziłam, że przecież do filmu to nie trzeba, tylko na Sylwestra by się przydało. Do filmu to po co? Z czym ja do was dzisiaj przychodzę? No widzieliście już tytuł, miniaturka, chyba wszystko wiadomo. Mam 1, 2, 3, 6 zapachów. Przetestowałam z tego, co mi polecałyście. Jesteście bardzo ciekawe. Oczywiście to jest chyba część pierwsza, bo chyba jeszcze zamierzam testować więcej. Jesteście bardzo ciekawe, co ja o tych zapachach myślę i czy trafiłyście, czy nie. No to zapraszam was serdecznie na tę właściwą część tego filmu. Zacznę może od tego zapachu, który polecały mi aż 2 dziewczyny. Poczekajcie. Nightology, Wild Temptation, Jesus del Pozo. Mam na ręku. Słuchajcie, czy trafiłyście z tym zapachem, czy nie? Nie jestem zła, że go mam. Może to nie jest zapach moich marzeń, ale głównie dlatego, że na skórze przez cały dzień, jak już się ułoży, to pachnie na mnie tak jak Thomas Arsov. Z tym, że tu początek jest bardzo silnie śliwkowy, a później jak się ułoży, to jest właśnie taki tytoń, który jest tu. Bo tu jest tytoń od samego początku, praktycznie do samego końca, dosłownie taki nie przesłodzony, nie smakowy, nie jakiś owocowy, tylko taki dosyć ostrawy, tytoniowy. To mi się bardzo podoba. Później dochodzi gałka muszkatołowa do głosu i już tak z tą gałką ten tytoń sobie tutaj tańczy i jest ok. Nie jest to zapach przesłodzony, ale ma lekką słodycz. Nie wiem z czego, może z brzoskwini, która tu jest. Tu jest tonka, więc on jest słodszy, ale naprawdę jak one się na mnie ułożą, to brzmią bardzo, bardzo do siebie podobnie. A jeszcze mam takie skojarzenie, jeżeli chodzi o ten zapach, to Tobacco Red od Mancery. Sporo tańsza od tego gagatka, a naprawdę brzmią niesamowicie podobnie. Niesamowicie podobnie. Różnice są jakimiś totalnymi niuansami. Moim zdaniem ogólnie nie jest to tak dobrze do odróżnienia, chyba że ktoś naprawdę kocha ten zapach, no i te niuanse jest w stanie wyczuć. W każdym razie nie jestem zawiedziona. Myślę, że wcelowałyście. To jest zapach tytoniowy, chyba właśnie taki, jakiego też zawsze szukałam. Nie słodki, bardziej wytrawny. Czuć te liście tytoniu, takie... Nie jest to też zapach dymny, żaden papierosowy. Tu czuć po prostu te liście. Wręcz można by było powiedzieć, że momentami jest taki problem, czy to jest liść tytoniu, czy to jest herbata zielona, bo troszeczkę to ma taką podobną, wiecie, wibrację. Zużyję ten zapach. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona, ale to nie jest zapach moich marzeń. Po prostu. No bo czasami jest takie kąśnięcie zapachu, a czasami nie. Tu nie ma kąśnięcia, ale bardzo dobrze mi się ten zapach nosi. Ma świetne parametry. Następny zapach, o którym bardzo chcę Wam powiedzieć, to Chanel Coromandel. Udało mi się zdobyć jakiś
Nie wiem, czy to jest 5 ml, wypsikana trochę. W każdym razie zachwycałyście się tym. Jak poczytałam, to jedna z Was poleciła, a reszta tak, to jest piękny zapach. Pisałyście, ojej, no tak, Chanel Coromandel. Ja Wam coś powiem. To jest piękny zapach, ale w mojej koniunkturze to jest zapach nie wart kasy, którą Chanel za niego chce. Dlatego, że on się dla mnie otwiera pospolitymi cytrusami. Bardzo ładnymi, ale pospolitymi, bardzo często spotykanymi, czymś standardowym. Wręcz początek mnie zszokował, jak zwyczajnie się otwiera. Dziwne jest to, że kiedy go testowałam, to zaczęłam przeglądać fragrantikę już po nałożeniu, po pierwszych moich jakichś tam myślach na temat tego zapachu. Otworzyłam sobie fragrantikę, żeby poczytać, co inni w ogóle o tym zapachu myślą. Jakież było moje zdziwienie, kiedy na przykład zobaczyłam, że jest porównywany do Shalimara. Myślę, Jezu, przecież tu nie ma nic z Shalimara. Czy ja inaczej odbieram ten zapach? Czy on na mnie inaczej brzmi? Nie wiem do dziś dnia, jak jest, ponieważ dla mnie ten początek cytrusowy troszkę trwa. Później zaczyna być bardzo właśnie taki migdałowy. Ja odbieram ten zapach jako silnie migdałowy, wręcz ta migdałowość jest taka jakby mleczko migdałowe. Wiem, że chyba jest w bazie biała czekolada, która prawdopodobnie robi mi tu ten cały klimat tego zapachu, a jeszcze w połączeniu z tymi cytrusami ja w ten sposób odbieram ten zapach. I on jest bardzo ładny, on się bardzo ładnie układa, jest niezwykle przyskórny, w ogóle nie projektuje. Z jego trwałością, no i właśnie, na mnie utrzymywał się na nadgarstku, gdzie zawsze na nadgarstkach mam wrażenie, że zapachy zyskują, a dopiero przy globalnym stosowaniu często jest tak, że okazuje się, że parametry są słabsze niż były na nadgarstku. Tutaj ten zapach na nadgarstku był przez 4 godziny wyczuwalny, po czym zniknął. Więc no nie jestem zadowolona z parametrów. Jestem zadowolona z kompozycji. Nie mogę powiedzieć, że źle mi dobrałyście zapach. To jest zapach w moim guście. To jest przepiękny zapach. To jest niezwykle wręcz zmysłowy, momentami bym powiedziała. Nie wart swojej ceny. Zdecydowanie bardzo się cieszę, że go nie kupiłam, dlatego że on wraz za Nightology był w mojej głowie, żeby go od razu kupić. Dobrze, że tego nie zrobiłam. Ale mimo wszystko bardzo Wam dziękuję za tę polecajkę, bo się czegoś dowiedziałam. To jest ta Le Exclusive, czyli też to jest taka ta butikowa, chanelowska kolekcja i nigdy nic z tej kolekcji nie przetestowałam. Jestem bogatsza o kolejną wiedzę, ale tego flakonu nie chciałabym mieć w kolekcji. Następny, słuchajcie, zapach, o którym Wam powiem, to jest by Coral Sharing Concept i pamiętam, że to Ela go poleciła jako zapach letni. Chciałabym, żeby nikt do siebie nie brał tego, co ja mówię. Bardzo mi, dziewczyny, zależy, żebyście do tego na luzie podeszły. Ale ten zapach mnie straumatyzował. On jest po prostu dla mnie straszny. On brzmi dla mnie jak jakiś płyn chemiczny. Początek to są liście winogron, które bardzo silnie czuję. Dochodzi do tego wetyweria, która jest tu wyjątkowo nieprzyjemna. No i niestety, ale dla mnie połączenie grejpfruta i tych liści winogronowych daje bardzo syntetyczną woń, nieziemsko syntetycznie na mnie brzmi. Słuchajcie, ja nie mogłam wytrzymać z tym zapachem. To jest zapach, który mnie straumatyzował i to tak, że ja teraz popsikałam w korek, żeby sobie to przypomnieć i zostało mi na ręku i czuję tę zieloność tych liści z tym grejpfrutem. Jezu, straszne to jest.
Ja chyba jednak nie lubię mocno rzeczywistych woni. Chyba lubię jednak bardziej może zblendowane, takie, a już na pewno nie lubię czegoś, co daje jakąś taką formę albo jakiejś chemikali, albo czegoś plastikowego. Nie lubię tego bardzo na sobie, strasznie mnie to męczy. W życiu bym tego zapachu nie kupiła. To jest dobrze, że Silash mi go dołączyło jako próbkę. Nie, trzymam się od niego jak najdalej. Dla mnie trauma i naprawdę zachowam sobie tę próbkę, żeby pamiętać, że to ten zapach i że z marki By Corel po ten zapach nawet mam nie sięgać, bo naprawdę ja to czuję na ręku. Chemikalia do podłogi, jakiś płyn do podłogi, coś w tym stylu. Straszne. Ela mi go poleciła, bo pewnie go wąchała i się zastanawiam, co ona głównie wyczuwa w tym, Elu, daj mi znać, w tym zapachu. Nie wiem dlaczego. U mnie jest to tylko ten liść, bardzo rzeczywisty, połączony z grejpfrutem, który właśnie daje wydźwięk płynu do podłogi. No taka prawda, nie do zniesienia. Następny zapach, o którym Wam chciałabym powiedzieć i przetestowałam, to jest ten Le Bain Gourbois 1992 Purple Night. Tu nawet Agnieszka z Green Tea powiedziała, że ten zapach mi się spodoba, bo jest tuberozowy. Tak, on mi się podoba. Jest trafiony w mój gust. Jeżeli o to Wam chodziło, idealnie. Ale ja mam bardzo podobny zapach. Dla mnie bardzo podobnie pachnie Cocaine od Franck Boclet. To jest tak podobny zapach, że jak jeden popsikałam obok drugiego, to Cocaine jest o tyle intrygujący bardziej, że ja oczywiście, nie każdy, wyczuwam tam te swoiste ziele. A tu nie. Bardzo jednostajny, mocny zapach, słodki, silnie tuberozowy. Czy ta tuberoza jest landrynkowa? Trochę tak, trochę momentami nie. Jest tu też jaśmin. Jest to takie standardowe, słuchajcie, połączenie, niezaskakujące. To nie jest zapach, który chciałabym mieć, bo już takie mam. To jest też zapach trochę w podobie właśnie do tego Aliena Extra Intense, który łączy jaśmin z tuberozą. To jest tego typu zapach. Wiecie, takich woni jest miliony. A ten zapach, ta marka kosztuje bardzo dużo. Czy trafiliście? Trafiliście. Nie martwcie się, nie załamujcie się. To jest bardzo ładny zapach. Bardzo w moim guście, bardzo do mnie trafia, idealnie, ale to nie jest nic, czego nie znam albo czego nie mam w kolekcji, dlatego do mnie dobrze, że nie kupiłam sobie flaszki i też dlatego nie kupiłam sobie flaszki, że jak mi powiedziała Agnieszka właśnie na jednym z live'ów, to jest tuberoza, spodoba Ci się, to jak tuberoza, to ja wiem, że ja mam ogrom tuberozy w kolekcji i wiem, że już nie potrzebuję dobijać się tego typu zapachami, bo wiecie, tuberoza czy jaśmin może być różnie podane, ale tuberoza z jaśminem to jest bardzo, bardzo często połączenie, które wypada bardzo podobnie. Dlatego tak, trafiliście z tym. Nie trafi do mojej kolekcji. I teraz powiem Wam o flakonach, które do mnie dotarły. Najpierw o jednym z nich i to jest ten Beaufort London z polecenia Moni. Absent Presence. Nie mogę tą ręką, bo jest popsikane tym chemią tą. Nie. To nie trafia do mnie. Dlaczego? To jest tak prosty zapach, że po prostu. Bardzo prosty zapach. On na mnie brzmi jednostajnie. Od samego psiknięcia do samego końca to jest zapach drzewny z cytrusami. I to czuję non-stop przez cały zapach. Natomiast
On nie krzyczy, a ma bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o trwałość. Naprawdę utrzymuje się bez żadnego problemu. Jest bardzo silnie drzewny. Cytrusy fajnie tę drzewność przełamują, bo to nie jest to nie jest drzewność świeża mimo wszystko, tylko to jest taka drzewność mocna, bardziej męska i te cytrusy dodają tego czegoś temu zapachowi. Obiektywnie rzecz ujmując, zapach jest ok, ale nie dla mnie, bo to jest ten typ drzewności, który na przykład był w Electimusie Vanilla Edezja, który miałam. Tylko że tam przełamaniem była lekka słodycz waniliowa, a tu tym przełamaniem jest ta cytrusowość, więc to nie są takie same zapachy, ale ta drzewność, którą tu czuję, jest bardzo silnie podobna do tego, która jest w Electimusie Vanilla Edezja. To nie jest w ogóle w moim guście zapach pod tym kątem, czego ja szukam i co lubię. Zresztą widać, że skoro już Electimusa w mojej kolekcji nie ma, to tego typu drzewność raczej wychodzi z mojej kolekcji niż do niej wchodzi. No ale podejrzewam, że Monia go poleciła tylko i wyłącznie na zasadzie tych nut, które ja bardziej myślałam, słuchajcie, że Wy mi zrobicie taką polecajkę z tego, co Wy macie w swoich kolekcjach, znacie i lubicie. Wiecie, co ja mam, o czym zawsze mówię i że po prostu polecicie mi ze swojej kolekcji to, co bardzo dobrze znacie, co może mi się spodobać. Ja mam wrażenie, że bo Monia nie ma tego w kolekcji. Nie wiem, Moniś, czy miałaś to w kolekcji, bo wydaje mi się, że Ty mi poleciłaś ten zapach tylko i wyłącznie na podstawie nutek, nie znając kompletnie tego zapachu, więc ja rozumiem, że mogłaś nie wcelować, bo ja myślę, że Ty, gdybyś mi podała zapach ze swojej kolekcji, który może mi podpasować, to ja sama tam widzę kilka zapachów, które naprawdę by mi podpasowały, ale nie to, to pójdzie dalej, to na 100% idzie dalej do sprzedaży, bo ja nie będę tego zapachu używała. To nie jest tragiczny zapach, to nie jest zapach w moim guście po prostu. I ostatni zapach, o którym Wam powiem, który kupiłam flakon, nie wiem, jak Wam to powiedzieć, bo ja myślę, że Wy wszystkie załamane jesteście tym filmikiem, a ja nie chciałam, żeby to tak wyszło. No ale jeszcze jest sporo zapachów poleconych przed nami, więc może pozostałe, które będę testowała, trafią idealnie w mój gust. Jedna z Was, nie pamiętam która, musiałabym wejść na live'a sobie przypomnieć, ale Wy wiecie mniej więcej, co mi polecałyście, tak przynajmniej myślę. Poleciła mi Serge Lutens Ambre Sultan i kupiłam, ponieważ lubię bardzo markę Serge Lutens, uważam, że jest bardzo fajna, to pomyślałam sobie, że kupię i na pewno mi się spodoba. Ja wręcz byłam pewna, że ten zapach mi się spodoba. A że on nie jest drogi, no to myślę sobie, biorę go w ciemno. Nie wiem, jak mam Wam to powiedzieć. Ale ja serio nie wiem, jak mam Wam to powiedzieć. To jest tragedia. Ale znowu się czegoś dzięki Wam dowiedziałam. Kolejna moja trauma. Jeszcze gorsza niż tamten by Corel. Ale dowiedziałam się, że ja nie cierpię zapachów, w których jest liść laurowy, jakiś oregano, jakaś kolendra, które dominują zapach, ponieważ ja wtedy odbieram zapach jak zupę. Dosłownie jak jakiś rosół, jak jakąś zupę. Ten zapach pachnie mi zupą, bo pachnie mi tym liściem laurowym, tym oreganem i tą kolendrą. I ja tu nie wyczuwam nic innego, mimo że jest tu niby mirra, żywice, benzoes, drzewo sandałowe, wanilia. To jest dla mnie tragiczny zapach. Nie tylko dla mnie. Ja musiałam szorować go z rąk, ponieważ parametry ma megaśne.
a Wojtek też nie był w stanie go znieść. Powiedział, że to jest tak okropne, że tak samo czuje tę zupę, no nic fajnego, pachnieć zupą. I nie wiem, być może na kimś dochodzą też inne nuty, ale nawet w korku ja czuję tylko to. Może jeszcze ten dzięgiel, czyli taką tą zieloność tu w korku. Na mnie nie wybija się w ogóle, tylko zostają te przyprawy. Jezu, to było po prostu straszne. Nie użyję więcej tego zapachu, on pójdzie na sprzedaż, może ktoś będzie go chciał, bo to jest również moja trauma. Jest mi bardzo przykro, że to mówię, nie spodziewałam się kompletnie, to miał być ambrowy zapach, ja chyba ambrowe zapachy inaczej rozumiem. Czy on jest ciepłokorzenny? Ciepłokorzenność też inaczej rozumiem. Dla mnie liść laurowy, czy oregano, czy kolendra, w tym przypadku, które wyczuwam, nie tworzą ciepłokorzennego zapachu. Raczej tworzą właśnie zapach zupy. No, jest okropny ten zapach dla mnie. Naprawdę nie do zniesienia wręcz. Nie cierpię mówić w ten sposób o perfumach. Uwierzcie mi, nie cierpię. Ale chciałam być z Wami szczera i chciałam tymi filmami, bo pewnie będzie część druga, chociaż jeszcze żadnych próbek dodatkowych nie kupiłam. Dopiero się do tego zabiorę już po nowym roku, bo nagrywam to w Sylwestra. Usiądę i zacznę szperać i szukać próbek. Ale chciałam Wam powiedzieć, że zobaczcie, takie filmy są potrzebne też po to, żeby pokazać Wam, jak bardzo ciężko jest komuś dobrać zapach. Jak bardzo ciężko jest trafić w czyjś gust. Mimo że Wy mnie naprawdę znacie, moim zdaniem mi jest ciężej dobrać Wam zapach, bo Wy się ze mną aż tak, chociaż po live'ach byłoby mi dużo łatwiej, myślę, ale nadal poleciłam zapach irysowy Gosi, jak wszyscy pamiętacie, z Courage. I dałam jej próbkę do tej, bo ona wygrała i dołożyłam jej próbkę tego zapachu, bo pomyślałam, skoro chcę sobie zrobić prezent na urodziny, to wcześniej go przetestuję i będzie pewna, że go chcę. No i nie podszedł jej. Mówi, że początek jej się podoba, a później się zmienia i zaczyna być słodki. Na mnie nie ma grama słodyczy. Na mnie, wręcz jak zrobiłam rękę przy ręku, ten Thompson od Penhaligonsa i ten zapach Courage, to dla mnie one są naprawdę minimalnie do odróżnienia, tylko tą częścią, że Courage jest bardziej przestrzenny niż Penhaligon. No i widzicie, i ona nie chce tego zapachu. I to tylko świadczy o tym, że nasza skóra też potrafi zmieniać te zapachy. Ja podejrzewam, że ktoś może tu wyczuwać zupełnie co innego. Nie wiem, jak jest z tym zapachem. Myślę, że to raczej jest przez większość wyczuwana jako kompozycja drzewno-cytrusowa. Ale to jest bardzo dobre. W ogóle cały ten motyw wybierania, dobierania perfum też pokazuje, moim zdaniem, że nie kupujcie w ciemno prezentów nikomu, nawet perfumoholikom, bo jak widzicie, ja jestem perfumoholikiem, a tak naprawdę ja się będę bardzo cieszyła z zużywania tego zapachu. No i dobrze, że więcej za bardzo flakonów nie kupiłam, bo te muszę puścić w świat. Także to nie jest takie proste. I to jest właśnie fajne. Ale mimo wszystko ciągnie mnie do poznawania więcej i więcej. Ciągnie mnie do sprawdzania też tego, właśnie live'y też będą takim miejscem, gdzie sobie pogadamy, jak Wy to odczuwacie, jak coś na Was leży. Cieszę się na te live'y i mam nadzieję, że Wy też zaszczycicie mnie swoją obecnością w piątek. W piątek będę z Wojtkiem i to będzie live, o którego też prosiłyście. Czyli Wojtek pokaże Wam zapachy z mojej kolekcji, które kompletnie mu się nie podobają. No się do tego cały czas przygotowuję. I w piątek będziemy we dwójkę, także będziecie mogli też zadawać pytania, jak coś tam będziecie chciały się dowiedzieć więcej, to nie ma problemu. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i bardzo Was proszę o to,
żebyście nie brały tego do siebie. To jest jeden z wielu takich filmów, gdzie możemy się dowiedzieć czegoś więcej o sobie. Po prostu. Wy o mnie, ja o was. I z tego czerpmy. I w ogóle nie załamujmy się, bo ja, mimo że kupiłam je, to ja po prostu je zbędę i tyle, sprzedam. To nie jest żaden problem, naprawdę. Chciałam w to się zabawić, chciałam w to pójść na własną odpowiedzialność. Nie czujcie żadnej presji z tym związanej. O to Was proszę, bo dostaję od Was wiadomości. Boże, już się boję, że Ci się to nie spodoba. To nic. Ja się czegoś dowiedziałam dzięki temu. Już wiem, na co zwracać mam uwagę w przypadku innych zapachów. Już wiem, że jak jest jakiś właśnie liść laurowy, to lepiej, żebym przetestowała, nie kupowała w ciemno. Jak są kompozycje drzewne, to żebym dobrze zajrzała, jaka to jest kompozycja drzewna, co tam dalej się dzieje, czy ona będzie dla mnie ciekawa, czy nie. Lepiej spróbować. Także ja bardzo Wam dziękuję za to, że poznałam siebie. I dziękuję Wam za ten zapach, jest naprawdę fantastyczny. Moim zdaniem najbardziej wcelował w mój gust. Buziaczki, się nagadałam. Ale co tam. Do następnego. Pa, pa!